W moim dzisiejszym filmie przedstawię Wam postać Hilarego Minca, wicepremiera i ministra przemysłu i handlu w czasach stalinowskiej Polski. To właśnie on był inicjatorem słynnej bitwy o handel, w ramach której tysiące polskich przedsiębiorców skazanych zostało na więzienia i obozy pracy, a ich firmy przestały istnieć. To historia, której nie mieliście jeszcze szansy poznać, bo nie było jej w podręcznikach historii. Było przedpołudnie 13 kwietnia 1947 roku, gdy zaczynało się plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej. Miało być ono poświęcone sytuacji gospodarczej w kraju. Wszyscy oczekiwali jednak wystąpienia Hilarego Minca, ministra przemysłu i handlu. Gdy ten wszedł na mównicę, wszyscy z uwagą zaczęli słuchać jego przemówienia. Co jest potrzebne dla wykonania tych wielkich zadań? Potrzebna jest świadomość praw rozwoju społecznego. Potrzebna jest rewolucyjna teoria, bez której nie ma rewolucyjnej praktyki. My taką teorię mamy, jest nią marksizm-leninizm. Potrzebna jest siła, która uniemożliwi i unieszkodliwi opór klas kapitalistycznych i obcych imperializmów. My taką siłę mamy. Jest nią władza naszego państwa, państwa demokracji ludowej. Minc zaczął klarować zebranym, że albo aparat państwowy podporządkuje sobie rynek, albo też rynek opanuje aparat państwowy i kapitalizm stanie się dominujący. Słowa Minca tak naprawdę były zapowiedzią nowej polityki gospodarczej, którą Minc zamierzał wdrożyć w życie. Jej głównym celem miało być radykalne ograniczenie prywatnej i spółdzielczej działalności gospodarczej. Po wystąpieniu Minca, które było najważniejszą częścią tego plenu, można się było już tylko spodziewać odpowiednich posunięć w tym zakresie. I te bardzo szybko nastąpiły. 2 czerwca 1947 roku Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zyskach w obrocie handlowym. Na jej podstawie każdy właściciel sklepu, który miał zbyt wysokie ceny i zbyt wysokie obroty handlowe, mógł zostać skazany w mocy prawa na 5 lat więzienia i 5 milionów złotych grzywny. Tak właśnie zaczynała się tak zwana bitwa o handel, której pomysłodawcą był Hilary Minc. Co ciekawe, jego rodzina przed wojną operowała właśnie w tym sektorze. Aby zrozumieć tak radykalną ewolucję poglądów gospodarczych Hilarego Minca, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Urodził się w 1905 roku w rodzinie żydowskiej w Kazimierzu Dolnym. Mincowie należeli do grupy zamożniejszych mieszkańców tego miasteczka. Mieli własny sklep, który przynosił całkiem spore dochody. Gdy powstała niepodległa Polska, przenieśli się do Warszawy. Młody Minc nie miał jednak duszy do interesów i ciągnęło go do nauki. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Politycznie sympatyzował z PPS-em, ale potem zradykalizował się i wstąpił do Komunistycznej Partii Polski. W 1922 roku za jedno ze swoich publicznych wystąpień został po raz pierwszy aresztowany. Gdy po wyjściu z więzienia powrócił do działalności komunistycznej, zaczęła go poszukiwać policja. I dlatego postanowił wyjechać do Francji. Tam znowu zaangażował się w działalność komunistyczną i niebawem został z Francji wydalony. Wyjechał wówczas do Związku Sowieckiego, gdzie wstąpił do partii komunistycznej,
a potem wykładał w jednej z partyjnych szkół. Po jakimś czasie sowieckie władze skierowały go ponownie do Polski. Po powrocie do kraju postanowił jednak lepiej zakonspirować swoją działalność, podejmując pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym. Gdy w 1937 roku policja wpadła na trop jego działalności, został wyrzucony z Głównego Urzędu Statystycznego. Potem pracował w Biurze Planowania Krajowego i warszawskim magistracie. Jako zarejestrowany przez policję wywrotowiec był jednak cały czas pod jej czujnym okiem. Ale dzięki temu mógł przetrwać czystkę, jaką Sowieci zgotowali polskim komunistom przebywającym w Związku Sowieckim. Wybuch II wojny światowej zaczął nowy rozdział w życiu Mińca. Najpierw znalazł się w Lwowie, skąd sowieckie władze wysiedliły go do Samarkandy. Stamtąd został przeniesiony do Saratowa, a potem do Moskwy. Stalin poszukiwał wówczas Polaków, którzy mogliby być użyteczni w jego polskich planach. I Mińc do tego zadania się nadawał. Wszedł wówczas do wąskiej grupy działaczy, która na polecenie Stalina miała utworzyć Związek Patriotów Polskich. W maju 1943 roku został skierowany do tworzącej się w Sielcach nad Oką pierwszej dywizji imieniem Tadeusza Kościuszki, gdzie zajął się indoktrynowaniem żołnierzy. Jednak w styczniu 1944 roku ponownie ściągnięto go do Moskwy. Zlecono mu opracowanie programu gospodarczego przyszłego polskiego rządu. Nowy rozdział w jego życiu zaczął się w lipcu 1944 roku, gdy powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Mińc objął w nim stanowisko kierownika resortu przemysłu. Jego żona Julia została natomiast szefową Polskiej Agencji Prasowej. Niebawem na polecenie Stalina został również dokoptowany do biura politycznego PPR i Krajowej Rady Narodowej, która pełniła wówczas rolę parlamentu. Od tamtej pory Mińc kierował polityką gospodarczą komunistycznej Polski i obok Bieruta i Bermana należał do jej najważniejszych postaci. To on miał budować w Polsce sowiecki model gospodarki. Ale nie od razu mogło tak się stać, bo sytuacja w kraju na to nie pozwalała. Najpierw trzeba było zlikwidować podziemie i wyeliminować z rządów Polskie Stronnictwo Ludowe. To nastąpiło, kiedy sfałszowano wyniki wyborów do Sejmu, które miały miejsce 19 stycznia 1947 roku. Po tych wyborach ogłoszono amnestię dla podziemia. W jej wyniku przestały istnieć jego jednolite struktury. Potem trzeba było podporządkować PPS PPR, czego Mińc był gorącym zwolennikiem. Formalnie nastąpiło to w grudniu 1948 roku na zjeździe zjednoczeniowym PPR i PPS, kiedy utworzono PZPR, partię typu leninowskiego. Na końcu trzeba było jeszcze oczyścić szeregi PZPR z elementów politycznie niepewnych. Dla Mińca ważny był przede wszystkim Centralny Urząd Planowania, zdominowany przez byłych działaczy PPS. Aby ich stamtąd wyrzucić, Mińc oskarżył ich o to, że wzorują się na ekonomii zachodniej, ignorując dorobek myśli radzieckiej. W efekcie tego Centralny Urząd Planowania został rozwiązany, a w jego miejsce powołano Państwową Komisję Planowania Gospodarczego, której Mińc został szefem. I dopiero wtedy Mińc mógł przystąpić do przekształcania polskiej gospodarki na sowiecką modłę. Bitwa o handel
którą Mintz zapowiedział w czasie swojego wystąpienia 13 kwietnia 1947 roku, była najważniejszym krokiem w tym kierunku. Na wojnę o handel Mintz wysłał komisję specjalną do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Jej dotychczasowe uprawnienia w związku z uchwaloną ustawą o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zyskach w obrocie handlowym uległy znacznemu poszerzeniu. Komisja mogła nie tylko zarządzić konfiskatę towarów i skazywać na grzywny, ale mogła również wysyłać przedsiębiorców do obozów pracy. W szczytowym 1952 roku komisja wydała aż 22 398 orzeczeń o skierowaniu do obozów pracy. W ciągu całego okresu swojej działalności takich orzeczeń ta komisja wydała ponad 84 000. Oprócz Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym w bitwie o handel udział brało Biuro Cen, którego zadaniem było odgórne ustalanie cen i marż na wszystkie produkty i usługi. Niezwykle uciążliwą formą represji wobec sektora prywatnego były tak zwane domiary, czyli dodatkowe podatki wymierzane przez urzędników Mintza. Nakładano je zwłaszcza na tych handlowców, którzy ujawnili dochody wyższe od zadeklarowanych. Już pierwsze 2 lata bitwy o handel okazały się tragiczne dla polskich przedsiębiorców. Liczba przedsiębiorstw prywatnych w handlu detalicznym ze 131 000 zmalała do 58 000. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych był to spadek o prawie 2/3. Z ponad 3300 zostało ich już tylko 1100. Kolejne lata były jeszcze bardziej tragiczne dla sektora prywatnego, który na początku lat 50. praktycznie przestał istnieć. Handel, rzemiosło, usługi zostały praktycznie w całości upaństwowione. W ramach bitwy o handel zniszczono również niezależną spółdzielczość. To wszystko miało niebagatelny wpływ na życie codzienne zwykłych Polaków, którzy od tej pory zdani byli na długie kolejki, niebotyczną biurokrację i ogromne pogorszenie obsługi konsumenckiej. Ale Mintz za wszelką cenę dążył do zbudowania w Polsce gospodarki planowej. W tym historycznym dniu przybył do Sejmu prezydent Bierut. W imieniu rządu wicepremier Hilary Mintz wystąpił o przyjęcie ustawy. Wysoka Izbo, w dniu dzisiejszym Sejm Ustawodawczy kończy dyskusję nad 6-letnim planem rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu w Polsce. To on był inicjatorem przyjętego w 1950 roku planu 6-letniego, który miał zindustrializować Polskę i zunifikować ją ze Związkiem Sowieckim. Rozpoczęcie tego planu zbiegło się z wybuchem wojny w Korei. To właśnie dlatego Mintz zaczął przestawiać polską gospodarkę na potrzeby nowej światowej wojny, jaką planowali wzniecić Sowieci. W ramach planu 6-letniego zaczęto programowo industrializować Polskę, czemu miały służyć wielkie inwestycje, głównie w przemysł ciężki. Sztandarową z nich była huta imieniem Lenina pod Krakowem, wokół której powstało nowe miasto. Celem tego typu inwestycji była również całkowita przebudowa struktur społecznych w Polsce, która miała stać się państwem robotników i chłopów. To, gdzie takie inwestycje mają powstać, ustalała Państwowa Komisja Planowania, na czele której stanął również Mintz. Te inwestycje były finansowane głównie przez rolnictwo, które obciążane było coraz większymi podatkami i przymusowymi dostawami płodów rolnych, skupowanych przez państwo za niskie ceny. W rezultacie tego
rolnictwo ulegało systematycznemu pogrążeniu, za to rósł przemysł ciężki. Najważniejszym jednak efektem planu sześcioletniego było obniżenie i tak już niskiego poziomu życia Polaków, ale Hilarego Mincza to kompletnie nie interesowało. Dla niego liczyło się tylko zbudowanie gospodarki planowej, a nie los milionów Polaków. Hilary Mincz zaliczał się do prawdziwego Olimpu czerwonej arystokracji. Mógł korzystać z przywilejów, o jakich nie mogli nawet marzyć Polacy. Dobrze oddała to jego żona, Julia Mincz, w rozmowie z Teresą Torańską, która na pytanie, czy chodziliście do kina, odpowiedziało: kino samo do nas przyjeżdżało 2 razy w tygodniu. W październiku 1956 roku nadszedł kres politycznej kariery Hilarego Mincza. Narastająca fala krytyki, zarówno w samej partii, jak i w społeczeństwie, była dla niego sygnałem do ustąpienia. Mincz złożył wówczas rezygnację z członkostwa w biurze politycznym i rządzie. W 1959 roku wycofał się również z działalności w PZPR, ale wtedy był już ciężko chory. Zmarł 26 listopada 1974 roku w Warszawie. Pochowano go na Powązkach. Hilary Mincz to na pewno postać, która wyrządziła wiele złego Polsce i Polakom. Jego polityka zniszczyła tysiące prywatnych polskich przedsiębiorstw, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Ich właściciele nie tylko zaliczyli obozy pracy i ponieśli ogromne kary finansowe, które ich zniszczyły, ale także te represje objęły ich rodziny, które zostały skazane na egzystencjalną nędzę. Tak naprawdę Hilary Mincz okazał się prawdziwym katem polskiego biznesu, który zaczęliśmy odbudowywać dopiero wówczas, gdy w Polsce skończył się komunizm. W moim następnym filmie opowiem Wam o rewolucji, jaka w grudniu 1989 roku wybuchła w Rumunii. Obaliła ona komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu, który został pospiesznie osądzony i rozstrzelany. Dowiecie się, dlaczego ta rewolucja wybuchła i kto rzeczywiście stał na jej czele. Zrozumiecie, dlaczego Rumunia tak wolno odchodziła od komunistycznego systemu. Ten film zatytułowałem Fałszywa rewolucja. Kto i dlaczego obalił rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceausescu. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.